Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na 5. sesji Vampira Maskarady Warsaw by Night. Ja jestem Arch i będę dzisiaj narratorem. Ja jestem Radek i dzisiaj będę znowu odgrywał Gabriela Rzepeckiego z klanu Gangrel. Jestem Janek i będę odgrywał dzisiaj Leona Rychlika, toreadora wampira. Jestem Karolina i zagram dzisiaj Wendy z klanu Malkawian. A więc, drodzy gracze, dzisiaj mamy 5. rozdział o nazwie Maskarada. Ostatnio, gdzie skończyliśmy, wydarzyła się pewnego rodzaju tragedia. Została mocno złamana maskarada. 2 osoby przeżyły spotkanie z Wendy i Leonem. Zaprezentowali wtedy swoje moce. Zaprezentowali wtedy to, że są istotami niepodatnymi tak bardzo jak ludzie na kule, które trafiły przede wszystkim Leona. Policja pojawiła się w miejscu przed fotografem. Nie było przy nas Gabriela wtedy. Gabriel wtedy odbierał swój motor. Zastanawia pewnie wielu, co by się stało, gdyby Gabriel tam był. Czy konflikt wyszedłby lepiej, czy może gorzej. Niemniej jednak te całe wydarzenia nie mogły pozostać nierozstrzygnięte bez interwencji wyższych spokrewnionych, które potrafią być w tym mieście już przez paręset lat, które potrafią być na szczycie, których nie poznaliście, o których nie wiecie nic. Uciekliście na motorze. Ale ze względu na to, że wieści w tym mieście rozchodzą się szybciej niż jakiekolwiek plotki dostarczane przez portale plotkarskie, Camarilla zdecydowała się na interwencję. Przecież jesteście spokrewnionymi, którzy zostali przebudzeni. Staliście się wampirami. Nie wiecie przez kogo. Według zasad samej Camarilli nie jest to dobra rzecz, ponieważ nikt nie nauczył was obyczai i tego, do czego powinniście się stosować. W pewnym momencie podczas podróży Gabriel oraz Leon zostali nagle zatrzymani, szybciej niż przewidzieli to, kiedy twierdzili, że zgubili policję i nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Wystrzelono w ich stronę kołki, które trafiły idealnie w serce, odbierając im możliwość używania dyscyplin i jakichkolwiek mocy, z których mogliby czerpać jakąkolwiek opcję na ucieczkę. Minęły
3 dni od tego wydarzenia. Wendy podczas drogi również przykuła uwagę. Cały czas próbując znikać, korzystając ze swojej umiejętności znikania, w którymś momencie się nie udało. Droga z głębokiej Pragi aż na Wilanów była zbyt duża, żeby Wendy mogła utrzymać cały czas swoją niewidzialność. W którymś momencie rzuciła się na mężczyznę, który uprawiał poranny jogging. Na szczęście, zanim to się stało, jakaś osoba wysiadła z samochodu, odciągnęła Wendy, a Wendy dalej pognała w szale. Wendy dostała się do swojego mieszkania na Wilanowie i czuła ból agonalny po tej całej sytuacji. Wiedziała, że niebezpieczeństwo, które sprowadziliście na siebie, jest ogromne. Spędziłaś 3 dni pod swoim prześcieradłem, słuchając cały czas tylko muzyki, nie ruszając się z domu, zwijając się z bólu psychicznego głównie. Po tych 3 dniach ktoś zapukał do drzwi. Nie otworzyłaś ich. Miałaś to w dupie. Nie obchodziło ci to kompletnie. Bo przecież kto to mógł być? Ale drzwi i tak zostały otworzone. Delikatnie, na spokojnie. Ewidentnie ktoś coś grzebał przy zamku. Czy może z powodu tego, jak rozczulona byłaś, Gacek pojawił się w progu twoich drzwi, twojej sypialni. Rozkazał ci jechać. Widziałaś, że jest w towarzystwie jeszcze 2 osób. Wiedząc, że nie możesz uciec przed takimi bytami i wiedząc, że nie masz pojęcia, co się stało z Gabrielem i Leonem, zdecydowałaś się pójść. Pojechałaś limuzyną prowadzącą bezpośrednio, bez żadnego przystanku w stronę Pałacu Kultury. Jest godzina 3. Leon oraz Gabriel jesteście w jakimś dużym pomieszczeniu. Echo niesie się zdecydowanie. Czuć zapach starych mebli. Pomieszczenie... Jakaś sala koncertowa? Nie wiecie, bo nie widzieliście drogi. Zostaliście wywleceni właściwie na scenę. Jest ciemno. Nie ma żadnych świateł. I tak spędziliście parę godzin w ciszy i ciemności, lękając się tego, co może nadejść. Na każde pytanie Wendy nikt w limuzynie nie odpowiadał. Nikogo nie obchodzi tak młody Malkawian, który jeszcze ma dopiero krew matki pod nosem. Przed teatrem dramatycznym mieszczącym się w Pałacu Kultury zjechały się różne samochody. To nie jest pora na przedstawienie. Nie ma przedstawień o 3 w nocy. Pojawiły się limuzyny, jeepy, motocykle, sportowe samochody, zwyczajne samochody, Citroeny, Ople,
Pojawiły się też lekko archaiczne samochody. Samochody z początku ubiegłego wieku. Z tabliczkami, że są samochodami restaurowanymi. Wiele przeróżnych osób. Niektórzy wypełzli z tych samochodów. Niektórzy wyszli godnie. Niektórzy wyszli luźno. Niektórzy wyszli smutni. Niektórzy weseli, że coś się dzieje. Wszakże jakie wampir może mieć rozrywki, kiedy ma cały czas świata? Osoby te ewidentnie trzymają dystans od siebie. To jak parkowanie zdecydowanie po lewej stronie bardziej dostojne i finezyjne samochody, a po prawej użytkowe. Dobre pod względem technicznym. Chociaż zdarzają się odchylenia. Zdarzają się odchylenia w postaci Porsche z paskami niczym tygrys. Pomarańczowe Porsche i czarne paski i niczym tygrys na nim. To było większe odchylenie. Śledzimy, jak osoby wchodzą głównymi wejściami. Przy wejściu widać Nosferatu ubranego w koszulę i muszkę i garniturowe spodnie oraz szelki. Światła powoli zaczynają się zapalać. Delikatne reflektory emitują czerwone światło. Potem sala zaczyna rozjaśniać się powolutku od pięknych, złotych żyrandoli. Pomieszczenie jest duże. Można zobaczyć, że wiele tutaj krzeseł jest biało-czerwonych. Sama sala jest niesamowicie pięknym teatrem. Białe balkony, wszystkie krzesła są czerwone. Na tych białych balkonach, na tych balustradach są złote symbole, jakby wieńce laurowe. U góry sam strop są malownicze płaskorzeźby. Osoby zajmują miejsca. Wyszukani i kolorowi zajmują lewą stronę teatru. Niektórzy udali się na wyższe piętra. Niektórzy ewidentnie są ciekawi tego, że przedni rząd jest wypełniony. Osoby jakby wróciły z pracy zwyczajnej. Jak hydraulicy, mechanicy, osoby pracujące na budowie. Może jedna osoba wydaje się mieć lekko wystający jeszcze szpitalny kilt. Zajmuje również miejsce. Wiele osób zwraca na nią uwagę. Jest to kobieta. Wiele osób chce koło niej usiąść, chce z nią rozmawiać. W przypadku lewej strony taka sytuacja się nie dzieje. Nie ma takiej osoby, na której każdy się skupia. Kurtyna rozjeżdża się. Czerwona kurtyna ze złotymi frędzlami u dołu
masywna i imponująca. To by mówią ciszej. Obserwujecie twoją widownię, wasza dwójka. Na scenę zostaje wywleczona również Wendy. Którykolwiek chce się z was odezwać do swojej publiczności? Szokuje was to, prawda? I takie też odczuwacie. Odczuwacie niesamowitą potęgę w tym podmieszczeniu. Jakby największe umysły zebrały się w tym miejscu. Znajome twarze. Widzicie, jak to oczywiście Gabriel zwykł mówić ekscelencją. Czyli oczywiście Michaela Sandy Vogiusa. Wysokiego Trimiera. Widać też po innych. Widać u niektórych nawet broszki klanowe. Tu Brudża, tutaj Ventru, tutaj Trimier, tutaj Nosferatu, tutaj Malkawianie. Widać ich, można ich rozróżnić. Zachowują się zupełnie inaczej. W przodzie jest jakaś kobieta, stara, ubrana cała na czarno, z czarnymi różami w jej kapeluszu. Jej twarz przysłania czarny welur, koronkę. Światło przygasa. Na tyle byście nie mogli tak dobrze dostrzec swojej publiczności. W ostatnim momencie, Leonie, spoglądasz na najwyższe piętro. Widzisz tam mężczyznę z kozią brudką, z kapeluszem, w czarnej koszuli. Bardzo szeroko uśmiechniętego, trzymającego kielich w dłoni. Co chwilę pijącego z niego. Masz wrażenie, że go widziałeś. A może widziałeś go w poprzednim życiu? Może w innym czasie, w innym świecie. Opiera się na swojej lasce. A głownia tej laski to czarny jednorożec. Po chwilę wydaje ci się, że coś ci się chyba przywidziało. Może to dzisiaj nie tak padło. Kto wie. Za wami słychać stukot wojskowych butów. Słychać ich ciężki, zdecydowany krok. Pewny siebie. Ta cisza jest dosyć przerażająca, zważając na to, że zawsze usłyszelibyście jakiś kaszel, jakieś wzdechnięcia, oddechy, serca. Nie ma tego. Jesteście przerażeni tym wszystkim. Światła idą 3 stożki. Gabriela, Leona, Wendy. Zauważacie również, że niedaleko was stoi Asher, którego poznaliśmy ostatnim razem. Przed was występuje mężczyzna. Widzicie, że jest ubrany w wysokie wojskowe buty. Zielony garnitur, zielony odzienie wojskowe z wieloma orderami w czapce wojskowej. Nie widzicie jego twarzy.
Moi drodzy spokrewnieni, zebraliśmy się tutaj ze względu na to, że ktoś stworzył tych spokrewnionych bez naszej zgody. Nie było udzielone i nikt nie zwrócił się do Camarilla o prośbę. Niezwykłem odmawiać takich prośb, kiedy są racjonalne, uzasadnione. Natomiast twórców tej trójki nie odnaleźliśmy. I przez swoje pierwsze noce udało im się złamać wiele zasad. Zostali stworzeni po naszej stronie Wisły, więc odpowiadają przed Camarillą. Ze względu na to, że w pakcie pokojowym z Syreną prawa strona Wisły jest na waszych zasadach. Tak ustaliliśmy 40 lat temu, tak pozostaje do dziś. Natomiast trójka tych młodych spokrewnionych naraziła nas. Musieliśmy działać szybko i musieliśmy wdrożyć zdecydowane i szybkie kroki. Po to, żeby nie rozniosło się to na media i na inne formy, przez które śmiertelnicy mogliby wiedzieć o naszym istnieniu. Widzicie, że mężczyzna ma szablę przy boku. Za złamanie Camarilli w ich przypadku pokazali się w paru kluczowych miejscach. Jako jedną z pierwszych informacji dostaliśmy od baronowej z Villanowa, czego dokonali przez jedną noc. Potem otrzymaliśmy informację o otwartej wymianie ognia już w strefie anarchistów. Niemniej jednak osoby od nas musiały zająć się wymazaniem informacji technicznych zawartych w cyfrowych ustrojstwach. Zdecydowaliśmy razem z innymi prymogenami, że nie możemy pozwolić tym osobom dalej wałęsać się po naszych ziemiach. Te młodzi pokrewnieni chcecie coś powiedzieć. Odwraca się w waszą stronę i tym razem widzicie jego twarz. Widzicie wąsa. Przypominają się lekcje historii. Okazuje się, że twarzą Camarilli jest kto? Jak sądzicie? Mi trochę akcent nie pasuje, ale ja bym obstawiał, nie wiem, Józefa Piłsudskiego. Widzicie Józefa Piłsudskiego jako twarz Camarilli. To Widzicie był jego drugi wąs, jego zdecydowanie wyprostowanie. Jest średniego wzrostu. Chociaż widać, że oczy ma lekko przekrwione i nie wygląda na żywą osobę. Ja milczę. Milczysz. Ja się nie odzywam.
przed tym całym gronem ja chciałbym wyrazić ogromną ubolewanie i skruchę za moje samotne działania. Dobrze to rozumiesz. Rozumiem przez to, że przez moje zachowania moja grupa została wciągnięta w coś, co nie zrobili, tylko ja. Honorowo przyznajesz się, że jesteś odpowiedzialny za wszystko, a twoja bratnia nie? Nie wynika to z honoru, ale z mojego poczucia po prostu przyzwoitości. Ja tylko ja tu zasługuję na karę z ich wszystkich. I tak jest. Zgadzacie się na werdykt waszego kolegi? Zgadzamy się na werdykt Camarilli. Zgadzamy się. Zgadzamy się na werdykt. Młody spokrewniony, jak ci na imię? Zwraca się do Leona. Leon. Zatem wybacz mi, synu. Poświęcisz się dla swoich nowych przyjaciół. Poświęcę się? Dziękuję wszystkim bardzo za przybycie. Dociska swoją szablę. I widzicie jak głowa Leona toczy się po scenie. Nie zauważyliście nawet momentu, w którym wyjął szablę. Widzieliście tylko srebrny błysk światła. Jego ciało pada. Wylewa się resztka krwi, która została w jego martwym ciele. Jako przypomnienie powiem, tworzenie nowej generacji ma być konsultowane. Jeżeli nie będzie, szczególnie po lewej stronie Wisły, takie sytuacje będą bardziej rychłe. Niektórzy z nas są tutaj od wieków, niektórzy są krócej, ale proszę pamiętać, że maskarada musi zostać utrzymana. Zatem młodzi spokrewnieni, Wasza wysokość? jam wysoki nie jest. Tytułujcie mnie marszałek Camarilli. Zatem marszałku? Panie marszałku. Kieruję was do mojej prawej ręki, do Aureliusza Klucza. On wprowadzi was dalej
I wtedy podejmiemy dalszą decyzję. Wszystkie wybryki w tym momencie powtórzą sytuację, którą zrobiliśmy teraz. A jakaś dwójka Nosferatu wyciąga martwe ciało Leona ze sceny. Przejeżdża nim po podłodze, zostawiając krwawy ślad. Jego ekspresja na tej głowie, która została oddzielona od ciała, jest żadna. Nie spodziewał się tego, że nastąpi to tak szybko. Dziękuję wszystkim za przybicie. I mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem w lepszych okolicznościach. Dobrej nocy. Bez żadnych pytań, bez żadnych odpowiedzi, kieruję się na tył teatru. Mogliście zauważyć po kobiecie w czerni starszej, którą opisywałem, że zaczęła płakać krwawymi łzami. Jak mówiliście, Syrena wskazał na konkretną panią, na kobietę w medycznym kitlu. Na sobie miała nałożony jeszcze tręcz. Nie miała zdecydowanie czasu się wystroić, albo to też nie było jej celem. Osoby opuszczają salę. Podchodzi w waszą stronę mężczyzna. Wyciąga kołek z serca Gabriela. Jest bardzo elegancki, jest bardzo modnie przystrzyżony. Zaczesane ładnie włosy. Wygląda jak model, wygląda jak aktor. Chociaż jego skóra nadal pozostaje szara, można zauważyć na jego twarzy makijaż. Ale taki, którego ciężko odróżnić, jakby to miała być jego prawdziwa skóra. Nie przy tym otoczeniu. Może w świetle słońca by było widać malutkie fragmenty pudru na jego twarzy, ale tutaj wygląda fantastycznie. Czerwone usta, dobra karnacja. Mężczyzna ma cienki krawat, pod spodem ma czarną, błyszczącą koszulę i na sobie ma również czarną sportową marynarkę. Bardzo ładne mokasyny. Bystre i szarmanckie spojrzenie. Tak, Gabrielu. Zwraca się do Gabriela. Wstaję w takim razie nieco obolały zapewne po tym kołku. Ale wstaję. Dziękuję. Cóż za okoliczności, prawda? Niezbyt radosno, można powiedzieć. Pan Aureliusz? Zgadza się. Aureliusz Klucz. Miło mi was poznać. Jeśli podaje mi rękę, to też mu podaję. Silne, zdecydowane uściśnięcie dłoni. Chciałem się zapytać. A ty, Wendy? Czego szukasz? I ja dalej klęczę. Stałaś bardziej. Nie zrozumiałam przedstawienia, które tu dali. To właśnie dlatego mam się wami zająć, żebyście rozumieli te przedstawienia. Poprawię swoją marynarkę. Czy
Czyli Zapraszam do limuzyny. Zrobimy małą trasę. Porozmawiamy sobie na spokojnie. Czy ja mam ze sobą swoje rzeczy? Jakiekolwiek? Która? Co masz na myśli? No, rzeczy w kieszeniach. To zacznijmy od tego. A sprzęże motoru i torby z ciuchami raczej nie mam. Nie masz. A mam kluczyki od motoru? Masz. Dobra. Troszeczkę nie pamiętasz do końca na 100% gdzie jest ten motor, bo to się stało tak nagle. Gdzieś w Warszawie. Gdzieś na Pradze bardziej, bym powiedział, nadal. Jeśli Aureliusz gdzieś idzie, to podąża za nim. Ja również. Wendy jest dosyć rozkojarzona, ma takie i błędne spojrzenie, kiedy się rozgląda. Mężczyzna wychodząc bierze z stojaka na parasolki swoją parasolkę. Jest to czarna, zwyczajna, ale elegancka parasolka. Otwiera ją. Przytrzymuje ją troszeczkę nad Wendy. Dziękuję. W porządku, możecie się rozluźnić. Już po wszystkim. Spokojnie. Trudno jest się rozluźnić po takiej sytuacji. Jesteście w niefartownej sytuacji. Rozumiem to. Nikt nie chciałby być w waszej skórze. Myślałem, że nas wyrzucą z Camarilli, kiedy marszałek powiedział, że nie chce, by takie osoby chodziły po Camarilli po tej stronie Warszawy. Niezbadane są ścieżki marszałka. Wiecie, Teraz takie rzeczy się często nie zdarzają, że nagle jednej nocy pojawiają się 4 spokrewnieni. Sowa, 4. Tak. Sowa... Mam nadzieję, Gabriel, że słuchałeś często swojej koleżanki Wendy. w sensie jej wizję. Mhm. Jeśli mi opowiadała, to tak, stąd chociażby mieliśmy względne pojęcie o marszałku. Otwierane są drzwi od limuzyny. Limuzyna jest długa i zdecydowanie zmieściłoby się do niej co najmniej 8 osób. Mężczyzna wpuszcza was przodem. Gdzie chcecie usiąść? Po lewej czy po prawej stronie? Fotele w środku są naprzeciwko siebie, więc... Przodem do jazdy. Dobrze. Ja usiądę po lewej. O, jazda. Tak. Mhm. Zatem mężczyzna, po tym jak weszliście, zadowił się z tyłu. Zwraca się do osoby kierującej pojazd. Kasiu, przejedziemy się nowym miastem. Zrobimy parę rundek. Dobrze, panie kluczu. Nie musicie zapinać pasów. Nie będziemy jechać tak szybko. Raczej nikt nam nie będzie przeszkadzać. Pytanie, jeśli można.
klucz to nazwisko czy pseudonim? Nie, to jest moje nazwisko. U Wendy wszystko w porządku? Patrzę się na nią. Przytakuję ci głową. I rozumiem, że to pan ma nas nauczyć, jak w szkole podstawowej, co, gdzie, jak i dlaczego. Jestem tutaj, żeby odpowiedzieć wam na wszystkie pytania. Miło. W Czy ja jestem w stanie zobaczyć tą całą Kasię, która jest z przodu? Jesteście oddzieleni bardzo ciemnym szkłem. Nic nie powiedziałbym. Czy Aureliusz wygląda jakkolwiek znajomo? Ten jakiegoś celebrytę z przeszłości, czy po prostu ktoś? Nie. Okej. Nie kojarzysz go absolutnie. Wygląda jak osoba, która by chodziła zdecydowanie do najdroższych klubów. Ale nie jest snobistyczny, przynajmniej nie daje takiego wrażenia kompletnie. Przyklejam się trochę tak, jakby przesiadam się i przyklejam się do tej szyby, która oddziela mnie i Kasię i tak próbuję jej dostrzec. Nawet jeżeli to nic nie da, i tak próbuję. To- Botką, co ty robisz? Trochę pukam w szybę. Kasiu! Wendy, nie przeszkadzaj Kasi. Przestaję pukać, ale dalej patrzę. Przepraszam za jej zachowanie. W porządku, Nie nie wiem. ma problemu. Mówiłem, czujcie się luźno. Nie wiem jaka była za życia, ale jako Malkawian jest taka. Malkawianie tak bardzo nie zmieniają się po przemianie, moim zdaniem. Dobrze wiedzieć. Właściwie wydaje mi się, że żadne z nas nie zmienia się zbytnio. Może poza Nosferatu. Ja bym Stają się powiedział, że brzydcy. Stają się, to prawda. Ale piękno ma wiele imion. każda potwora znajdzie swojego amatora. Przecież jeżeli byśmy uznali to za uniwersalną brzydotę, dlaczego wiele osób lubi postacie z horrorów, dlaczego wiele osób chociażby na Halloween się maluje na takie potwory. Jak Ludzie- Freddy Krueger. Przykładowo. Ludzie mają coś do tego, żeby często upodabniać się do postaci, które wzbudzają bardzo mieszane uczucia. Przepraszam, że jeszcze raz zapytam. Jedno pytanie. Tak, Gabrielu? Pan... Aureliusz? Tak, ale... Ile pan już lat jest spokrewnionym? O! Z precyzją jakąś doskonałą? Nie, mniej więcej. Pozwolę wam zgadnąć. Zapytałem. Macie Ciebie trzy- zamki. Macie 3 próby. No, widzę, że twoja koleżanka się cieszy. Proszę bardzo. Przysiadam się z powrotem. Ale w zgadywankach są potrzebne podpowiedzi, więc moje pierwsze pytanie. Jest to 3-cyfrowa liczba? Zgadza się. Okej. W takim razie masz 2 szanse. Za każde pytanie będzie o 1 szansę mniej. Tak się nie bawię, ale...
Gabrielu, czy chcesz użyć swoich szans? I ja Ja się wtrąciłam, więc zapytałem się, bo zdziwiłem się, że pan kojarzy Freddy'ego Krugera. Co myślałem, że wskazywałoby nam może ciut młodszego spokrewnionego. jesteś Ale w szalony. takim Wszyscy znają razie- Freddy'ego Krugera. Pan marszałek nie wyglądał może na takiego. Marszałek bardzo długo żyje. Obstawiam... Czekaj, Wendy. Okej. Czy państwo polskie istniało za pana życia? Oczywiście, że tak. No i teraz mamy jedną szansę, Gabriel, dzięki. Tak. Zależy oczywiście, jak to interpretujesz. Księstwo Warszawskie, Warszawia, Księstwo Litewskie. Różne były nazwy. Wendy powiedziała, że 3-cyfrowe. Pan odpowiedział tak. Czyli przed 1000 rokiem. 3-cyfrowe, myślałem, że mamy tutaj na myśli 100, 200, 300, 400. A, No tak. to ja to inaczej zrozumiałem. W takim razie moje pytanie było Nie, bez nie sensu. jestem starszy niż 1000 lat, to akurat to mogę wam powiedzieć. To przynajmniej, Wendy, teraz wykluczyliśmy czasy rozbiorów, kiedy nas nie było. Dalej uważam, że zmarnowałeś naszą szansę. Źle zrozumiałem pytanie. Czy chcesz odgadnąć? Pozostawiam to tobie. Moi drodzy, czas na zabawy jeszcze przyjdzie. Natomiast muszę przyznać, że dzisiaj będziemy się kierować w istotne miejsce. Patrzę na Gabriela trochę obrażonym wzrokiem. Spokojnie. Mówię, będzie czas. Natomiast dzisiaj udało nam się ustalić czwartego spokrewnionego, przewidzianego przez Sowę. Czyli ktoś był razem z nami tego pierwszego dnia? Zgadza się. Ale wszystko na to wygląda, że przebudził się troszeczkę wcześniej No chyba niż wy. dużo wcześniej najwidoczniej. Może to on ich zabił? Kogo? Tych robotników. Wendy, nie wiem kto zabił tych robotników. Mam nadzieję, że nie ja. I jeśli ci to poprawi humor, możesz to zrzucić na tego nowego i na Leona, bo i tak już Dobra. go z nami nie ma. Czy Kasia też jest spokrewnioną? Bardzo personalne pytanie. Myślałem, że będziemy tutaj filozofować bardziej. Lubię poznać osoby, z którymi filozofuję. Że najpierw trzeba zrobić tak zwany small talk, żeby później przechodzić do poważniejszych A, tematów. rozumiem jak najbardziej, nie ma problemu. Nie lubię small talków, lubię zadawać pytania. Kasia dla mnie pracuje, ale i o jej życiu Kasia nie lubi mówić, więc pozostańmy przy tym, dobrze? Jest gulem? Pozostańmy przy tym. No dobra. To może zadam bardziej wygodne pytanie dla wszystkich. Interesujące, a skąd już znasz taki termin? Nie, Spotkaliście jakiegoś gula? nie gula, ale ktoś nas ostrzegł, że możemy je zrobić, ale nie do końca chyba nie pamiętam. Ktoś mi o tym powiedział, ale nie wiem kto. Mogę wam trochę opowiedzieć o gulach. To może ja tylko zadam krótkie pytanie. Czy wie pan, gdzie jest może mój motor i moja torba z rzeczami? O, absolutnie nic mi na ten temat nie wiadomo. Być musiał pytać właściwie anarchistów w tamtym rejonie. Myślę, że bardziej by ci powiedzieli. Okej, dziękuję. Rozumiecie, wzajemnie na sobie nie szpiegujemy, żeby zachować pokój.
Nie chcemy tutaj się brudzić, nie chcemy tutaj... To miasto cierpiało już z wielu powodów i ostatnie, czego potrzebujemy, to w jakikolwiek sposób niepokoić anarchistów. Czym jest baron? Baron występuje akurat u nas. Tytuły są różne, niektórzy nazywają się księciami, niektórzy księżniczkami, niektórzy baronadą. Wieloma tytułami z ubiegłych wieków. Markizem, magnatem. Różne są tutaj sformułowania i każdy ma pewną preferencję. Nawet może by się znaleźli tacy, którzy by chcieli nazywać się prezesem danego regionu. Natomiast u nas w Camarilla działa to na takiej zasadzie, że na każdą dzielnicę przypada jeden spokrewniony, który nią dysponuje. Jest pan baronem? Nie, nie jestem baronem. Prezesem? Moją branżą natomiast jest świat rozrywki. Jeżeli o to chodzi. Ja też lubię się bawić. Możemy zagrać w pytania? W znaczeniu jakim świat rozrywki? Raczej nie O. ma chyba wampirzych aktorów. Nie, znaczy Wampirze bierki? Wampirzy internet? wampiry aktorzy. Istnieją takie osoby, będziecie musieli się rozejrzeć za takimi. Znaczy, chodziło mi raczej, że to Zdarzają się się takie domyśliłem. przypadki. Ale chodziło mi raczej o, nie wiem, coś jak Hollywood, tylko że dla wampirów. Hollywood dla wampirów? No nie opracowaliśmy takiego. Nie znaleźlibyśmy tak dużej obsady, można by powiedzieć. Vampiłud. Nie chciałem używać tego sformułowania. Vampirwood, bardzo ciekawe. Tylko pamiętajcie, żeby jednak zwracać się spokrewnieni. Tak, Głównie dlatego, że nie wiem, czy słyszeliście, ale oczywiście cały przemysł filmowy, książki i podobne są pewnego rodzaju zasłoną dymną do tego, co jest prawdziwe. to takie może pytanie Czyli to wy historyczne. wymyśliliście. No właśnie, czy wampir powstało przez was, czy zostało nadane nam przez żywych? W niektórych momentach historycznych okazało się, że niektórzy łamali maskaradę po to, żeby zdobyć popularność i wpływy i inne włości, przyznając się do bycia spokrewnionymi. Skończyło się na tym, że pewne rzeczy są prawdą, pewne nie. Nie każde rzeczy, które okazały się prawdą, oczywiście były po konsultacji z prawdziwym spokrewnionym. Nie, absolutnie. Bardziej to były często trafne strzały z nami. Ale większość rzeczy jednak jest nieprawdą. Poza oczywiście chociażby światłem słonecznym, prawda? Mam nadzieję, że nie próbowaliście wychodzić przez te parę dni. Przypaliłem sobie rękę papierosa, ale Oj tak. Trzeba przypadkiem. uważać. No dobrze, to może pytania bardziej merytoryczne. I jaka, może dość otwarte pytanie, ale jaka jest Camarilla? To znaczy, Każdy ustrój, każda władza, Camarilla również. doprecyzuj proszę, Gabrielu. Czuję, że coś insynuujesz, więc przejdź po prostu do bezpośredniego pytania. Będzie tak No. nam szybciej. Mniej więcej wiemy, jakie są zasady Camarilli, ale czy Camarilla jest... Tu hierarchia, z tego co rozumiem, ale jak Sekta. nie sekta, chyba. Tak, nazywamy Camarilla bardziej sektą. Nie jesteśmy... Wytłumaczyć to tak. Każdy reprezentuje pewien cech swojego klanu.
Na ogół w klanie masz osobę, która jest najwyżej w całej... jest tak zwanym primogenem. Primogen jest osobą, która nadzoruje wszystkie najważniejsze decyzje klanowe, zezwala na zamianę następnych osób, tworzenia guli i tym podobnych. I tych klanów mamy parę w Warszawie. I osoby, która najbardziej się przyczyniła do tego, żeby utrzymać stabilność maskaradę, zarządzać, wybieramy jako przywódcę tego wszystkiego. Nie każdy jest Patrz. urodzony, żeby przywodzić i nie każdy ma ambicje takie. A Wendy, tak? Wendy podnosi tak cały czas rękę do góry. 2 pytania. Pierwsze, z jakiego jest pan klanu? Drugie, czy przywódcy się zmieniają i jak często? Ja jestem z klanu Ventro. Miło poznać. Wyciągam rękę znowu. jeszcze również? chyba z Malkawian. pana klanu nikogo Wiem, nie poznaliśmy. Wiem trochę już o was. Mm. A no właśnie też chciałem zadać to samo pytanie. Co z przywódcami? Jak często się zmieniają? Jeśli w ogóle. Czy po prostu po śmierci, jak królowie? Nie, absolutnie. Takie rzeczy są wybierane. No, oczywiście trzeba mieć na uwadze, że przywódcy na ogół się zmieniają wtedy, kiedy ktoś stwierdzi, że musi im zaszkodzić. Zdarzały się sytuacje, w których przywódcy niektórych miast na naszym globie zostali po prostu detronizowani. Ale nie jest to monarchia. Przynajmniej Ale- u nas. Też nie demokracja, zakładam. Częściowo jest to wybór. Ale czy każdy spokrewniony ma wybór? Nie. Primogeni mają największy wkład w to. Patrzę na Wendy z podniesionymi palcami. Wendy? Jak to wygląda u anarchistów i czemu nie są z wami? Można zadać sobie bardziej pytanie, dlaczego anarchiści nie są... z nami od zawsze. Może inne pytanie w takim razie. Czy specyficzne klany należą do anarchistów? Można powiedzieć, że tak. Oczywiście znajdą się osoby, które zdecydowały się przerwać historię swojego klanu i nie podążać za tym, za czym większość. Zdarzały się przypadki, chociażby z mojego klanu, które dołączały do anarchistów w przeszłości. Ale moi drodzy, niech was nie zwiedzie ta nazwa. Anarchiści byli pierwszym ugrupowaniem w historii spokrewniennych. Camarilla jest znacznie młodsza. Tego się nie spodziewałam. Myślałem raczej, że właśnie anarchiści to jakby odłam Camarilli, którzy nie Powiem wam zgadzali się z jej historię. zasadami. Lubię historię. Wieki temu Kane stworzył paru swoich następców. Następcy ci często zaczęli zakładać klany. I wykorzystali swoje klany do toczenia ciągłych wojen. Byli zmuszani do walki, tak jak śmiertelnicy, walki za swoich królów, za swoich władców. Byli wysyłani cały czas na niekończące się wojny. Ciężko nam się razem pozabijać. Mamy możliwości, umiejętności, wszystko. Tylko trzeba pamiętać o tym, że wielu ma kontrataki na to. Jesteście w stanie wiele dyscyplin znegować.
I kiedy taka sytuacja była, wiele spokrewnionych zaczęło się zastanawiać, ile ta nieskończona wojna będzie trwać. Bo nie walczymy tak naprawdę o nic. Jesteśmy rasą, która długo chowa urazę. Mamy na to czas. Musimy żyć chwilą. Nie musimy się zastanawiać tak bardzo, co będzie. Naszym zmartwieniem głównie jest kontrola bestii i to, czy mamy w otoczeniu posiłek dla nas. A reszta jest często dla wielu drugorzędna. No więc wiele osób z tych klanów twierdziło, że nie będzie się słuchać poleceń pierwotnych wampirów. Wampirów, którzy byli, można by określić po części, pod presją własnej potęgi. Wiele z tych wampirów zdecydowało się ruszyć w świat i nie podlegać swoim pierwszym twórcom. I tak powstali anarchiści. Osoby, które nie chciały podążać dalej za tą krwawą wojną toczoną przez setki lat. Ale potrzebowaliśmy jakiejś centralizacji. Za czasów pierwotnych, czasów starożytności, wiele wampirów mogło uchodzić za bogów, co też było czynione. Wiele opowiadań ludowych na całym świecie. Wiele z tych osób, które zostały w folklorze, byli wampirami. Przykładowo nie tak daleko od nas Rosją do tej pory rządziła jedna osoba. Bardzo potężna, bardzo stara. 7-tysięczny, chyba miała 7000 lat. Rządziła tymi rejonami przez długi czas, jak sami widzicie. Już Cały nie czas żyje? z cieniem. Nie żyje. Ale okoliczności nie są nam znane. Nasz wywiad nie sięga tak daleko. Działo się to wszystko w Moskwie. Słyszeliście kiedykolwiek powiedzenie Baba Jaga? Ta, co zjada dzieci, które Była są taka niegrzeczne. zabawa. Baba I- Jaga patrzy. I Chce nie pan patrzy. powiedzieć, że Rosją od 7000 lat rządzi wampir Baba Jaga? Wampirzyca, spokrewniona Baba Jaga? Już nie żyje. Można tak to nazwać. Ciężko opisać, czym do końca była, ale było jej bliżej do spokrewnionej niż do człowieczeństwa. Można powiedzieć, że folklor nie zapomina takich osób. Sam Odyn podobno był gangrelem. Czyli podsumowując, staliśmy się bajką na dobranoc. W niektórych przypadkach tak. I tak należało to rozwiązać. Niemniej jednak, wracając do historii, Camarilla została założona po to, żeby przestrzegać tych praw, żebyśmy nie zapełniali folkloru, historii, wszystkiego, żebyśmy byli w cieniu. Żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach, a niektórzy zwiastują nawet nasz koniec obecnie. Naszego rodzaju. Przez cyfryzację, kamery na każdym rogu, kamery w telefonach, w pojazdach, na ulicach, A w pan, klubach, w łazienkach. a pan co sądzi? Sądzę, że jest to na pewno trudniejszy dla nas czas. Dla czasów wiktoriańskich mieliśmy więcej miejsca do zapełnienia, do tworzenia własnych praw, do życia tego, jak nam się podoba. Natomiast te czasy zdecydowanie są dla nas trudniejsze. Nie powiem.
Ja nie mam problemu z wchodzeniem w społeczności, ja nie mam problemu z kontaktem ze śmiertelnikami. Nie czuję, żeby byli moimi przeciwnikami. Nie czuję, Ale- żeby byli przeszkodą. Ale czy nie jest to zakazane? To jest zakazane. Kontakt ze śmiertelnikami. Zakazane na pewno jest podejście do osoby i krzyczenie, że jest się spokrewnionym i potem demonstracja swoich umiejętności, to na pewno jest zakazane. Ale prawda jest taka, że nadal potraficie rozmawiać ze śmiertelnikami. Oni nie stali się niewidzialni dla was. A co z innymi rzeczami, które się robi ze śmiertelnikami? To znaczy, No wie pan. No. Te takie spotkania na wyższym poziomie. na wyższym poziomie? Masz na myśli relacje? Związki? Na przykład, czy są wampiry, które to robią? Są, to prawda. Ale czy nie jest to zakazane? Powiedziałbym, że utrzymywanie bardzo bliskich kontaktów jest kolejnym brzemieniem poza bestią, które byśmy nosili. Nie polecam takich. Nie, ja pytam z ciekawości w zasadzie. A jak to działa? No bo jesteśmy martwi, ale domyślam się, że dalej mamy różne... Wendy, do czego ty pijesz? Jestem ciekawa, jak to działa po prostu. Jak działa co? Uczucia po śmierci, te inne. A, rozumiem. Chodzi ci o jakąkolwiek przyjemność odbieraną z doświadczeń ze śmiertelnikami. Jest to Tak. oczywiście zależne od tego, jak bardzo w kontakcie ze swoim człowieczeństwem jesteś. Jeżeli I teraz moje pytanie, bo śmiertelnicy utrzymują nas chyba przy tym byciu człowiekiem, ale jest to trudne mieć z nimi kontakt. jest, ale oczywiście są możliwości. Era się trochę zmieniła. Z jednej strony za dawnych czasów spotkania nocne, kluby, bary, wystawy, kina, biblioteki, siłownie, baseny, cokolwiek. Nie było tak dostępne jak teraz. Możemy robić wszystko, co nam się podoba. Mamy sklepy 24 godziny otwarte na dobę. Mamy stację benzynową, mamy wszystko. Świat dostosowuje się. I można powiedzieć, że przy tym delikatnie pociągaliśmy za sznurki. Żeby jednak więcej miejsc było otwartych. Bo wszakże jeżeli byśmy byli nadal w czasach, w których chłopi idą spać razem z kogucim śpiewem, jedyne co by nam zostawało to cały czas włamywanie się do nich. A to byłoby bardzo nieeleganckie. To dlaczego wampiry spokrewnieni, wszyscy spokrewnieni po prostu się nie ujawnią na całym świecie? Dlaczego nie powiedzą światu, oto jesteśmy my? Ponieważ taki błąd został popełniony w przeszłości. Skończyło się tą wielką inkwizycją. W średniowieczu. Zgadza się. Ciemne wieki dla naszego rodzaju. Kiedy zaczęto przez wiele kościołów katolickich, przez islam, kiedy zaczęto nas ścigać nas po wszystkich krajach na całym globie, szukać nas i próbować nas zwalczyć. Wendy, nie musisz podnosić ręki, żeby coś powiedzieć. Ale nie chcę się wcinać w słowo. W każdym razie... Bardzo elegancko. O, dziękuję. W każdym razie, co z wodą święconą, krzyżami, czosnkiem, czy to działa na nas
Co Kołek działa to na pewno. kołek działa, ale cię nie zabił, czyli nie jest, No może nie wbili wystarczająco głęboko. nie wiem, ale no właśnie, kołki i te inne, co jest nas w stanie zabić poza słońcem i ogniem? No widzieliście, dekapitacja jest czymś trudnym, ale nie powinniście tak na to patrzeć. I jeżeli chodzi o kołki, kołki wstrzymują możliwość używania dyscyplin, używania waszej krwi jako obrony, ataku, czy czegokolwiek nieludzkiego. Natomiast śmierć dla nas rzadko jest natychmiastowa. Powinniście wystrzegać się na pewno srebrnej broni, srebrnych kul i podobnych. Jeżeli chodzi o wodę święconą, święte relikwie i podobne, są tacy z nas, którzy lękają się ich bardziej niż inni. Natomiast w większej mierze, jeżeli przynależycie do określonego klanu lub też macie na sobie pewnego rodzaju negatywny aspekt przekazywany z pokoleń. Też sposoby żywienia wchodzą w grę. Z tego, co mi dostarczono informacje, nie wygląda na to, że powinniście się obawiać takich rzeczy. Najbardziej przeraźliwe oczywiście jest dla was słońce, ogień, dekapitacja. Ale są różne metody. Niemniej jednak nie macie się tak bardzo co martwić, nawet jeżeli byście... Są osoby, które odniosły ciężkie rany i potrzebują odpocząć na wiele lat, zanim się nie zregenerują. Wendy, proszę cię, nie podnoś ręki. Po prostu mów. Opuszczam ją tak. Co? No bo jest taka postać na przykład jak Val Helsing, on łowca wampirów. Czy są tacy? Śmiałkowie? Chodzi ci o łowców wampirów. Tak. Tak, akurat tak się zdarza, że istnieją zakony. Zakony były dosyć aktywne, jeżeli chodzi o Europę. Co prawda można powiedzieć, że głównie Wielka Brytania miała z tym ogromne problemy. Do nas nie dotarło to tak mocno, ale jednak w naszej kulturze można powiedzieć, że mieliśmy problemy. Szczególnie na południu Polski była problematyka bardzo duża, zabobonna. Słyszeliście kiedyś może o tym, ile ciał, kiedy umierano, pozbawiano głów i wsadzano pomiędzy nogi. Miały być to zabezpieczenia, żeby ktoś nie stał się spokrewnionym. Ale jak najbardziej łowcy wampirów istnieją i szukają nas. Dlatego to, co zrobił wasz już nieobecny na tym świecie kolega, jest rzeczą, której nie chcemy. Jeżeli łowcy, chociażby z Kopenhagi, by się zainteresowali, uwierzcie mi, ich reakcja mogłaby być szybka. W Berlinie na przykład były z tym problemy też. Więc skoro są osoby trudniące się fachem łowców, wampirów, łowców spokrewnionych, to dlaczego świat nadal nie wierzy w nasze istnienie, nie wie o naszym istnieniu? Albo dlaczego wampiry nie wymazały tych łowców wampirów? No bo przykładowo Tłumaczę wam tak. Macie strefę 51 w Nevadzie, prawda? W Stanach. Od zawsze mówi się, że tam są badania, projekty, kosmici. Dlaczego nikt nie wierzy w kosmitów? Pomimo tego, że są ludzie, którzy cały czas mówią, że tam są kosmici. Znaczy, no, Bo ludzie... uznają ich i jako chorych psychicznie. Czyli
łowcy wampirów są traktowani jak osoby chore. Wariaci. Zgadza się. Właśnie dlatego ich głos nas nie martwi tak bardzo. Jesteśmy w świecie, w czasach, w których jedna osoba znająca się na komputerach może stworzyć animację w 100% realistyczną masą wampirów biegających po mieście, gryzących wszystkich. Czy ludzie w to uwierzą? Tak było w teledysku Eda Sheerana. Tym nowym. Lubisz Bad Eda Habits. Sheerana. Proszę? Lubisz Eda Sheerana. No. Ja lubię tą piosenkę, co on nagrał do tego filmu, co tam były takie niziołki i wrzucały pierścień do wulkanu. Do tego, no. To był Władca Pierścieni, ale on nagrał do Hobbita Wendy. Do tego. I See dokładnie. Fire. Też Tak. bardzo lubię. Ale wracając. Pytanie, które mnie drąży tak naprawdę od samego początku. Co z gangrelami? Nie widziałem jeszcze żadnego. Gangrele są planem dosyć zwierzęcym. Gangrele mają problem z przystosowaniem się do obecnych czasów. Zawsze wolały lasy, czy jakieś polany. Ogólnie tereny nie tak bardzo zamieszkałe. Czyli są bardziej wilkołakami. Nie. Czyli Absolutnie nie wilkołakami. kolejne pytanie, czy wilkołaki istnieją? Jak najbardziej. Są nawet w okolicy Warszawy. Wilkołaki? Zgadza się. Ale wracając do rzeczy śmiertelnych, Przyjazne? Da się pogłaskać? Da się zagadać? absolutnie nie. Istnieje całkiem spora lista spokrewnionych, którzy próbowali porozmawiać, przekonać, zdobyć pomoc. Istnieje osoba w historii, która uzyskała pomoc, ale jest to również powiązane z Babą Jagą. Ale nie proponowałbym wam nigdy w waszym żywocie o tym nie myśleć. Wilkołaki po części stanowią przeciwieństwo nas. Ich szpony sprawią, że nie wyleczycie tych obrażeń, które mogą wam zadać. Są znacznie szybsze od nas, są znacznie sprytniejsze i uważam, że jedyne, co moglibyśmy z nimi zrobić, to zrzucić na nich bombę atomową i to może by wtedy załatwiło sprawę, ale nie próbowałbym. Ale tylko może. Czyli chce mi pan powiedzieć, że wilkołaki są silniejsze od wampirów? Są OP. Na to wygląda. Można myśli overpowered, prawda? Z angielskiego. Tak, zgadza się. Widzę, że pan tutaj Tak, czytany. Gabrielu. Przez wieki można nauczyć się wielu języków. No tak, mamy na to całą wieczność. Szczególnie w naszych okolicach omijałbym Kampinowski Park Narodowy, jak i również Mazowiecki Park Krajobrazowy. To nie są miejsca, w które byście chcieli się... Czy... Poza w tym, wilkołaki są w stanie was wyczuć lepiej niż my, wilkołaki. Co sprawia, że jeżeli go wyczujesz, to prawdopodobnie już jest za późno. Czyli nawet my nie jesteśmy na szczycie łańcucha pokarmowego? Absolutnie nie. A czy jest coś jeszcze ponad wilkołakami? Ogry, giganty, smoki? Prawdopodobnie demony i anioły. Jak ten film? Nie, Anioły i absolutnie. Nie, absolutnie nie te. Czyli demony i anioły, jak rozumiem, zdmuchną nas spojrzeniem. Zgadza się, ale one nie interweniują w nasze sprawy i mają swoje porachunki sprzed paruset tysięcy lat, więc To skąd to nie wiemy, że obchodzi. istnieją? ponieważ niektóre wampiry
Był kiedyś klan Bali. Nie bardzo wiadomo mi, co teraz robią, ale byli czcicielami demonów. Współpracowali z nimi na tyle, ile można współpracować z tak chaotyczną siłą. Czy wilkołaków jest mniej niż wampirów, skoro są silniejsi? Zdecydowanie jest ich mniej. W Norwegii, w Szkocji, Irlandii zrobiły duży chaos swojego czasu, ale to było dawno temu. Gdzieś około 1000 roku. Czy są groźne dla śmiertelników? Unikają ich. Wiedzą, kiedy się pojawią śmiertelnicy i potrafią ich wyczuć ze 100 kilometrów. Wiedzą dokładnie gdzie i dokładnie jak. Unikają ich, bo również nie chcą wchodzić z nimi w interakcję. Czyli Potrafią mówić? Nie mam na ten temat informacji. skoro są sprytniejsze od wampirów. Nigdy nie wiadomo, może szczekają albo porozumiewają się jakimś kosmicznym językiem. Są Że takie też- możliwości. Nie myśl tak zero-jedynkowo, Gabriel. Nie myślę zero-jedynkowo, po prostu trudno jest mi sobie wyobrazić, że jest jeszcze coś potężniejszego niż spokrewnieni. Chociaż patrzę na ostatnie wydarzenia, to wystarczy 4 Czy ludzi da z się- bronią, żeby pokonać 2 wampiry. Czy... Co teraz? Jakie jest nasze zadanie? Co mamy zrobić? W sensie, Potrzebowałabym w sumie nowego telefonu, jeżeli mogę mieć takie prośby. potrzebowalibyśmy pewnie wiele rzeczy, a zakładam, że porządku. większość Camarilla teraz patrzy na nas jak na wyrzutków albo złoczyńców. Słuchaj, no nic straconego. Zawsze mamy całą wieczność na odbudowanie Wendy. naszych Odpokutowaniu Andy. tego błędów. Dokładnie. Potrzebujemy wiele rzeczy, to na pewno, ale I wydaje mi się, Będziemy się zatrzymywać niedługo, moi drodzy. dobrze, I waszym zadaniem jest przyprowadzenie mi jednego chłopaka, który został niedawno zmieniony. Wiemy, że parę dni lata dosyć chaotycznie w okolicach Nowego Świata, jak i okolic Zamka Królewskiego. czy to jakaś szlachta? Nie, absolutnie. czy to ten 4? A to by wyglądało. To może ja mam jeszcze ostatnie pytanie, bo już chyba tak się trochę wyprztykaliśmy z nich. Dlaczego pan wybrał Camarillę? Czy to Camarilla wybrała pana? Mój klan jest pilarem Camarilli od zawsze. My w końcu jesteśmy zarządcami i trzymamy cały czas rękę na pulsie. No a jak na przykład Gangreli nie ma wśród Camarilli? Gangreli nie ma wśród Camarilli, bo taką decyzję podjęli. No tak, ale czy to też oznacza, że ja powinienem podjąć inną? Znaczy w sensie taką samą jak oni? Nie. Nie jestem tutaj jestem tutaj, żeby przekonać was do tego, że Camarilla jest najlepszą drogą, jaką można wybrać. Ja jestem tutaj, żeby was poinformować i żeby żyło nam się dobrze. Niezależnie od wyboru, jaki dokonacie na temat dołączenia do którejkolwiek strony. Oczywiście, jeżeli się zainteresujecie Sabatem, wtedy nie będziemy już przyjaciółmi, niestety.
Jesteśmy przyjaciółmi? Może to być początek pięknej znajomości. Gabriel, mamy przyjaciół. No, Cóż, tak gdybyśmy panie- wybrali anarchistów, Nie, absolutnie nie sugeruję żadnej ze stron. Ja po prostu... Czy Camarilla zabija dzieci? Dlaczego miałaby? Gabriel, wytłumacz. pierwszą rzeczą, która była wymieniona przez marszałka, najprawdopodobniej było wypad Leona na pożywienie się. Powiedzcie mi coś więcej, może będę wam mógł pomóc z tym. I jego wypad zakończył się sukcesem, ale i porażką. Otóż jego pożywienie widziała, Pożywił się z matki dziecka, dziecko to tak, widziało i widziała jeżeli córka. A wiem, o czym mówicie. Tak, akurat wysyłałem jedną osobę, żeby to załatwiła parę dni temu. W jaki Uważacie, sposób? że dziecko zostało zabite? Nie wiemy tego, ale tak to przedstawił zasadzie- Asher, jak ten raper. Asher. Asher ma niecodzienne metody i nie jest z Polski. W jego kraju takie rzeczy się załatwia troszeczkę inaczej. A skąd jest? Asher jest z Izraela. A mówił chyba, prawda? Tak, mówił. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o całą sytuację, wiem jak się sprawa potoczyła. Wysłałem jedną osobę, która należy również do mojego klanu. Wspomnienia o tym wydarzeniu zostały zastąpione innymi, więc nie macie się co martwić. Czyli dziewczynka żyje. Tak. To nie są czasy mrocznych wieków. Po to mamy umiejętności, zdolności, infiltracji, techniczne, mentalne, krwi, tego wszystkiego, żeby z nich korzystać, Gabrielu, inteligentnie. Nikt tutaj nie wychodzi i nie strzela do wszystkich, komu się to nie podoba. Umie pan wymazywać pamięć. Może umiem. Czy nam też pan wymarzy? Nie, absolutnie. Dlaczego miałbym? No, nie teraz, ale Poczekaj. Bo ja... Fajnie by było, gdyby którejś nocy był pan mi w stanie pomóc zapanować nad tym lepiej, jeżeli można prosić. Interesujące. Jeżeli nasza znajomość się rozwinie, nie widzę problemu, żebym mógł pomóc. Co prawda uważam osobiście, że Sowa powinien ci pomóc lub jeden agent, który przechadza się często po centrum. Tak, skontaktuję się z nimi również, natomiast oni mieli mi pomóc bardziej w wizjach. Ale i również, żeby wam wytłumaczyć, wiele klanów podziela te same dyscypliny, więc każdy będzie wiedzieć, o czym mówicie. a jaki klan w takim razie, który jest w Camarilli, przykładowo zajmuje się transformacją? Transformacją. Może ja? A potrafisz Mogę spróbować? Może nie tutaj. Dobra, ale później. Pytanie mechaniczne, mistrzu gry. Jak Dawaj. my stoimy z głodem, życiem, etc.? Byliśmy na poprzedniej sesji na... Proszę mi powiedzieć. Byliśmy 1, 3, 4 głodu? Tak, ja miałam 4. Znaczy ja skończyłem na 2 głodu. Okej. To w takim razie rzuć proszę 2 kości głodu. Jakby za 2 dni chociaż. Okej. To jest 1 sukces, 1 porażka. Czyli jesteś na 3 głodu. Okej, zobaczmy teraz mnie.
Ale ty się pożywiłaś teoretycznie, tak? Tak, taka ona się pożywiła, więc ty masz 3, powiedzmy, Dobra. po tych paru dniach. No, zaraz możesz mieć 5. Czyli mam nie rzucać, czy rzucać? Czy zostać na tych 3? Zostajesz na 3. Dobra. Kasiu, A proszę, jak, zatrzymaj się tutaj. Dziękujemy, Kasiu. Kasia, taka miła osoba. Trochę cicha, ale to jak się poznamy, to będzie lepiej. czemu Wendy to Pewnie brzmi jest- jakbyś opowiadała jakiś żart o trupie? Nie, bo Kasia jest po prostu wstydliwa. Ty nawet nie wiesz, kto to jest. Nasza znajoma. W zasadzie znajoma naszego może przyjaciela. Gabriel, Wendy, nie będę wam towarzyszył w tym, natomiast tutaj jest zdjęcie osoby, której macie szukać. Powinna być w jakiejś alejce, z tego co nam powiedział wywiad, na Starym Mieście. Ostatnia jej aktywność była niedawno, więc będzie można ją łatwo ustalić. Jak można się z panem skontaktować w przyszłości? Chwileczkę, gdzie ja mam to zdjęcie? Hmm. Jaki mamy dzień tygodnia? Wendy, masz może jeszcze jakąś baterię w telefonie? Moja już pewnie dawno padła. Mój się cały czas ładował, ale na razie jest wyłączony. Co do dnia tygodnia, to my mamy... Ta sytuacja, która była w niedzielę, prawda? W poniedziałek. To było w poniedziałek, już było po 24. No to mamy czwartek. A więc tak wygląda osoba, której szukacie. Brzydki. Wygląda Brzydko. dziwnie. Brzydko. Skoro Jest mamy Polakiem? to, Nie wygląda na Polaka. wygląda jak brzydal, mamy to ustalone. Nie jest no Sferatu chyba. Wiem na pewno, że nazywa się Nikita. Chruszczow? Nie, absolutnie nie. Ale Nikita to kobiece imię. Czy ktoś mu o tym powiedział kiedyś? Może go trzeba uświadomić. Makitę? Był taki No, serial a? Nikita. Nic mi o tym nie wiadomo. To będzie waszym zadaniem ustalić. Dla mnie wygląda dosyć męsko. A to nie znaczy, że nie mógł zmienić płci. Moi drodzy, jeżeli byście mnie szukali, zamierzam udać się teraz do swojego klubu. Ma pan klub? Ma nawet parę klubów. W każdym razie nie mam pojęcia, gdzie one są, więc jakby pan jakiś adres podał. Oczywiście. Aha, i nie wiem, czy to jest dalej aktualne, ale mieliśmy się z panem skontaktować odnośnie naszego poprzedniego zadania, ale to innym razem może załatwimy. Możesz mi odświeżyć pamięć, Wendy? Zostaliśmy Beksiński. wysłani do Beksińskiego, aby go przekonać do Kamarilli. Właśnie. Ciekawe, a co się stało z Beksińskim? Co udało wam się ustalić? I Udało jak? nam się złożyć mu propozycję, której nikt nigdy wcześniej mu nie Tak. złożył i powiedział, że przemyśli to, więc zobaczymy w sumie. I teoretycznie za parę dni będziemy musieli go jeszcze raz odwiedzić, a przynajmniej na pewno Wendy. Tak, i potrzebuję dla niego paczki z krwią. Skąd mogę wziąć paczki z krwią? Jest okropne, ale on to lubi najwyraźniej. Mam parę adresów szpitali. Chwila, mam to ukraść? Nie. Mamy parę osób, które współpracuje. No więc... Sprawa z Beksińskim jest otwarta, nazwijmy to. Na pewno nie zamknięta w żaden sposób. Tak, nie ale przez nas. mieliśmy... Na Nowym Świecie jest warszawski szpital. To możecie sobie sprawdzić w telefonie adres, ale z tego co pamiętam, A czy... nie podam wam teraz ulicy, nie pamiętam.
A czy ludzie całą tą akcję, tą strzeliną tam były... Czy my jako Gabriel, Wendy i Leon nadal jesteśmy podejrzani przez... Wszystkie sytuację? rejestry na ten temat zostały usunięte. Osoby widziały coś, czego nie powinny i trafiały do ośrodku psychiatrycznego. Dobrze. Okej. No to... Głupio tak może pytać jeszcze o tą sprawę Beksińskiego, ale miała być też jakaś nagroda. Nie ukrywam, że trochę krucho u nas z pieniędzmi. Innym razem o tym porozmawiamy. Zajmiemy się teraz swoim zadaniem. Potrzebujecie tak. pieniędzy, rozumiem. Nie ma problemu. Ile byście potrzebowali? Co, łaska? Dużo. Dobrze, zrobimy tak. Odwiedźcie mnie w klubie po tym, jak już poznacie waszego nowego kolegę i jesteście za niego odpowiedzialni. To jest właśnie wasze zadanie. Jeżeli wasz kolega... Czyli jesteśmy tatusią Czyli i jeśli- mamusią wampirowymi. Najczęściej tak. Jeśli Nie nam ma- zwieje, to będzie nasza wina. Zgadza się. To jest właśnie powód, dla którego nie zostaliście zdjęci. Czyli to jest nasza kara. Zgadza się. Chyba- Musicie go wprowadzić powoli, ze względu na to, że macie podobną wizję na temat świata obecnie. Będzie wam łatwiej. A... Hej, jesteśmy niańkami. Zawsze wydawało mi się, że niańkami mają być osoby, które są doświadczone. Co prawda nie chcę wrócić do teatru na kolejne takie przedstawienie tym Nie. razem w roli głównej, więc podejmuję się tego zadania. Znaczy, ja też. Znajdziemy chłopaka, mężczyznę. Ile on ma w ogóle lat? Na tym zdjęciu wygląda na 20 parę. Wygląda jak przedszkolak. Wendy, popatrz na siebie. Dobrze, nie będziemy Co zajmować to więcej. miało oznaczać? Nie będziemy zajmować panu więcej czasu. Odwiedzimy klub. Tylko jakiś adres, nazwa. Proszę przyjdźcie do klubu Smolna. Tylko jedna zasada klubu, nie robimy tam zdjęć. Żadnych. Czy można... Jeżeli się dowiem, a wszystko jest monitorowane, jeżeli wyjdzie jakiekolwiek zdjęcie, będę musiał zniszczyć wasze telefony. I tak sami Dwie to sprawy. zrobimy. I tak potrzebujemy nowego, a druga To jest sprawa... ulica Smolna 38. Po prostu powiedzcie, że przychodzicie w sprawie C. Tak, już ktoś nam To już wie, tak. że przychodzimy. W każdym razie, czy można się tam żywić? Myślę, że nie będzie z tym problemu, ale dajcie mi na początku znać, przygotuję wam posiłek. Dobrze zatem. Jeżeli macie jakiekolwiek preferencje, proszę mówcie. Jestem w stanie ściągnąć odpowiednie osoby, które będą w waszym zakresie apetytu. Sądzę, że nie będziemy się aż... Takie, które lubią tosty z drzemem i masłem orzechowym. Czy ty, Wendy, właśnie powiedziałeś z drzewem? Myślę, że to Drzewem. będzie ciężko ustalić, ale możemy spróbować się dowiedzieć czegoś. Mm. Niestety muszę przyznać, że większość mojej klienteli jest po alkoholu lub po różnych substancjach Właśnie. psychoaktywnych. Właśnie. Czy to na nas wpływa? Wpływa na nas. Tak, zgadza się. Alkohol na nas wpływa? A narkotyki? Tak, wpływa na was. W mniejszym stopniu oczywiście niż na śmiertelników, ale wpływa. Czy się to zrobi tak. w krwi? Tak, jeszcze jedna rzecz, co do osób z Nie mamy już czasu, przepraszam bardzo. To dam znać później. Śpieszą się. Dobrze. Więc do zobaczenia w klubie. Mam nadzieję, że odezwiecie się do mnie w ciągu
Jak Znaczy- najszybciej. Jak najszybciej. Jeżeli by się coś pojawiły komplikacje, proszę dajcie mi też również znać. Nie można mnie złapać pod telefonem niestety. Wyślemy list. Nie no, przyjdziemy do klubu. Dobra, spieszymy się też. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za ten mały tutorial, jak być żywym, ale nie żywym. I dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję wam również bardzo. Uważajcie na siebie. Nie wpadajcie w kłopoty. Na spokojnie wszystko załatwcie. Do zobaczenia. Może Zobaczmy. ostatnie pytanie. Która godzina? Zamyka drzwi. Puf. Która godzina? Wracają. No muszę włączyć telefon, ale ładował się cały ten czas, więc mam pełną baterię. Ja nie. Co prawda, tak jeszcze chciałam mu dopowiedzieć, że osoby, z których się żywię, muszą najpierw wsadzać płatki do miski, a dopiero potem zalewać je mlekiem, bo jeżeli ktoś robi odwrotnie, to jest pod człowiekiem, a nie człowiekiem. I ja robię odwrotnie. Robiłem. Boże, A jak ja chcesz się zagrzać z tobą, mleko? Ja się z tobą zadaję. Nie, mleko musi być zimne. Nie, mleko musi być podgrzane. Nie, musi być zimne. Czy ty jesteś szalony? I włączam telefon. Dobra, chodź, idziemy. Sprawdź szybko godzinę i poszukamy tego. No już. Chciałbym włączę powiedzieć się. Szczyla, ale nie wiem ile ma lat. No, chyba Jest tyle. 4:11. 4:11. Przecież zaraz będzie świtać. No to musimy to zrobić szybko. Mamy na taką godzinę. I gdzie my w ogóle mamy, przepraszam, przenocować? W klubie. Dobra, szybko. Dobra, mniejsza. Potem się tym zajmiemy, najwyżej w hotelu, może nam zapłaci, może nam coś wynajmie, Do... ale bierzemy dużo. Cenimy się. Dobrze. Do jakiejś najbliższej alejki po prostu chcę wejść. Ja chciałabym powąchać. Chciałabym powąchać, czy gdzieś go nie wyczuję. Bez Ale żadnej deszcz. umiejętności, po prostu chcę go Pada deszcz i to ci utrudnia na pewno. mieszkać. Jeśli się zbliżamy, jesteśmy cali przemoknięci. Mam nadzieję, że nie ma czegoś takiego jak przeziębienie u wampirów. Podobno jesteśmy odporni na choroby. Dobrze i tyle. Dobra. Nie chcemy się rozdzielać. Więc szukamy razem. No to tam jest alejka. No chodźmy w takim razie. Ja go chyba od razu może siłą go będę próbował. Wendy idzie dosyć pospiesznym krokiem. No ja też. Zajdę go od tyłu. Jesteście na starówce tak zwanej. W Starym Mieście. Jesteście koło kolumny Zygmunta, wysokiej, naprawdę wysokiej kolumny, w którym stoi Zygmunt II z szablą oraz krzyżem. Po lewej stronie ruiny tego, co było z baszty, która tutaj istniała. Po wojnie II światowej większość tych budynków była niesamowicie zniszczona, ale teraz odrestaurowana. Zamek królewski, jak i domki. Bardzo ładne, kolorystyczne, starodawne. Takiej architektury ciężko spotkać w Warszawie. Przecież domki potrafią mieć tutaj nawet i po 300 lat. Niektóre zielone, żółte, białe. Ładna gama kolorów. Trochę przypomina Kraków. Nie ma zbyt wielu ludzi. Co niektórzy się kręcą, ale to dosłownie pojedyncze osoby tutaj, po alejkach. Alejki są ciasne, samochody rzadko tędy jeżdżą. Widać jakiegoś mężczyznę w dresie, szczającego pomiędzy budynkami. Miejsce to nie jest na szczęście
splamione jakimiś graffiti czy czymś innym. Za takie rzeczy się surowo płaci w tym miejscu. Naprawdę surowo. Bo przecież całe to miejsce jest jednym wielkim zabytkiem. Dobra, Wendy, jakiś pomysł? Tak. Znikam i zachodzę go od tyłu. Ale Wendy nawet nie wiem, gdzie on jest. No. Najpierw musimy go znaleźć i mamy na to jakąś godzinę. Mamy plus, że pada deszcz, więc nie będzie tak jasno przy tak wcześnie. Więc może mamy z półtorej godziny. Wolę nie ryzykować, ale okej. Gdybym była nim, gdzie bym była? W jakiejś mrocznej alejce, wylewając krwawe łzy zapewne. Albo żarując na jakimś przechodniu. I patrzę w tym czasie właśnie na tego gościa w dresie, czy ktoś go tam już nie porwał. Nie. Jakby... Gdzie bym była? Dobra. Przejdźmy może jakby tą starówkę. Palą się dwa światełka. Jeżeli chodzi o niższe budynki. Po lewej stronie jest to kebab. A po prawej wydaje wam się jakaś może kawiarnia, coś w tym stylu. Coś trochę zapach kawy. Dobra, Wendy, przejdźmy może jakby po obrębie starówki. Będziemy mogli zajrzeć do każdej uliczki, która stąd odchodzi. Może coś zobaczymy. Jakby zbadajmy teren. Myślę, że gdybym była nim, kręciłabym się koło kebaba, bo kebab Bo kebab. każdy lubi kebaby, no. No dobra, no to idźmy w stronę kebaba i później pójdziemy w prawo albo w lewo. Obejść starówkę po zewnętrznej. To jest dobry plan. Zmierzam w stronę kebaba. Jak jadłeś kebaba, to z wołowiną czy kurczakiem? Z wołowiną. Wendy, tylko baranina. A, no tak, jeszcze z baraniną. Baraniną? Zawiodłeś mnie. Wołowiną? No są takie. Chyba... Nie wiem nawet skąd pochodzisz. Z Warszawy. A Aczkolwiek dzielnica. Wilanów. Znaczy, chyba To w waszej części Wilanowa. dosyć dużo podróżowałam. Co prawda. Mój ojciec nie jest z Polski. Wendy, ja też nie jestem z Polski. Urodziłem się w Anglii. A mój ojciec w Norwegii? Może z Wilkołaki. No właśnie o tym sam pomyślałam. Może on jest wilkołakiem. To by było dosyć dziwne w sumie. Te rodzinne spotkania nie byłyby tak samo miłe jak zawsze. Plot twist. To Dobra, byłby plot twist. Aczkolwiek jadłam zawsze z kurczakiem. Odpowiadając na twoje pytanie. tylko baranina. Kurczak, Rozglądaj się. rozglądam się. Koniec gadki szmatki. Gdzie wy dochodzicie w końcu, bo już... Do kebabu. Do kebaba. Na początku. No, widzicie jakiegoś Turka siedzącego i słuchającego Al Jazeera. To jest taki turecka stacja telewizyjna. Nikogo tam nie ma. Czy uważasz, że zapytanie się go jest sensowne? Cokolwiek wniesie? Nie wiem. Czy dużo osób ma białe włosy w Warszawie? Czy my dostaliśmy to zdjęcie, czy tylko on nam pokazał? Dostaliście? Okej. To dobra, to ja czy ty? W sensie, kto wchodzi? Myślę, że ty, bo ja jem kebaba z kurczakiem i Turki nie patrzą na to dobrze. Ale nie zamierzam. Dobra, okej.
biorę to zdjęcie ze sobą i wchodzę do kebaba. Jeśli jest otwarty. A wiesz co, to taka buda jest, to tam nie A, ma gdzie okej. wejść. No No to tam dobra, to podchodzisz tylko. podchodzę w takim razie. Dobry wieczór. Dobry, jaki będzie? To za chwilę, ale najpierw mam pytanie. Czy pokazuję mu zdjęcie, czy widział pan tego mężczyznę może w okolicy? Nie wiem. A co? Zapłać mu. Kumpel się szlaja po imprezie i nie wiem gdzie jest. A to tutaj tak po nocy się sporo ludzi szlaja. Nie był na kebabie? No To nie, wraca mi mógłby. się, że stoi tam Ja parę mógłby, bo metrów. najlepszy w Warszawie. Zapraszam bardzo serdecznie. Takie ceny nigdzie się nie da dostać takiego kebaba. Najlepszy kebab. Jest z Wie pan- kurczakiem? Tak, kurczaka sam obierałem z piórek. Najlepszy, To- był moim przyjacielem, nazywał się Karol. Nie dziękuję. Przyjdziemy za dnia, obecnie jestem spukany. Kumpel ma mój portfel, właśnie ten. Jak go znajdziemy, to możemy szybciej kupić kebab. Zasunął taką plastikową szybko. No. Słowa, jestem spłukany. Usiadł. Wygląda na małym telewizorze Al Jazeera. Dobra, w takim razie to chodźmy po zewnętrznej starówki. Bo chyba nie ma nic innego. Kościół jakiś oddalony od was wybił godziną. Jakby przetrznica obok. Zegar, tak? Mhm. Dobra, Tak zabrzmiało idziemy. dziwnie. Zabrzmiało dziwnie, bo to nie było wybijanie godziny, tylko jakieś takie przypadkowe, jakby ktoś potrącił coś. Może to on. Myślę, że jeśli jest tu parę dni, to zapewne musi gdzieś się chować na noc, zapewne ma jakąś kryjówkę. Może Gdzieś, nie gdzie w ludzie rzadko wchodzą. kościele. To nie musi być tylko... W kościele ludzie często chodzą, ale pomyśl na przykład o dzwonnicy, gdziekolwiek. No Tam to się chodźmy rzadko tam. chodzi. No dobra. To idziemy chyba w stronę dźwięku. Wychodzicie pod kościół. Kościół jest bardzo ładny, taki wiecie. Taki jak tutaj. Wszystkie te budowle w Warszawie przypominają wam jedno. No ten właśnie rzymski styl budownictwa. Kolumny. Jakiś święty Piotr. Tutaj jest jego rzeźba i jakiegoś innego świętego. Piękna pomarańczowo-żółta konstrukcja. Drzwi są zamknięte. Potężne metalowe drzwi. Jakieś ogłoszenia, co będzie pasterka, czy zapisać się do liceum katolickiego. Naklejone plakaty. Raczej nie wyjdziemy głównymi drzwiami, więc jeśli ta osoba faktycznie tam jest, to albo ma jakieś boczne wejście, albo jakąś szparę szczelną. To rozejrzyjmy się za czymś takim. Tak, sądzę, że to właśnie. Dobra. Chcesz iść z lewej, a ja z prawej? Czy to już za dużo rozdzielania? Nie no, możemy tak zrobić. Dobra, Najwyżej krzycz. ty też. Dobra. Trzeba mieć jakiś kod. Zawyje jak wilk. Nie, jakieś słowo. Rabarbar. Dobra. I tak robimy. Ja obchodzę z jednej strony, a Wendy z drugiej. Zgadza się. I patrzymy, czy nie ma tych szczelin, szpar, otwartych wejść na dzwonnicę zapewne. Albo ogółem. Mhm. Szczelin szpar. Że szczelin szpar, no taki, żeby się dało wejść. No. Wślizgnąć chociaż. Wiesz co? Jeżeli byś się podsadził, to mógłbyś się złapać nad tobą stropu i potem na kolumnę troszeczkę wskoczyć i po takiej
po ramieniu tego posągu mógłbyś jakoś przeskoczyć w małe okno. I czy na moją wiedzę to jest do wykonania dla jednego wampira? A nie testowałeś tak bardzo swoich zdolności Nie, zręcznościowych. mi nie chodzi o moje, tylko jakby czy to jest według mnie realne, nie? Że ktoś faktycznie mógłby to przeskoczyć. Jest, ale nie wiesz, jeżeli byś wskoczył na to okno, to czy jest otwarte i nie wiesz, jaki byłby strop w środku kościoła, więc nie wiesz, ile metrów byś spadł. A jak ci się przypomina, jak spadłeś z okna Wendy, to tak troszeczkę ci się No właśnie, nie widzi. kolejna sprawa mechaniczna. Czy mam full życia? Bo tam miałem... W czystej teorii powinieneś odnowić sobie 3 punkty życia. Jestem Jest na full? 37. Dobra. Tak, bo mi 2 brakuje. Powiedzcie mi jeszcze, ile macie siły woli. Full. 5, czyli full. A Wendy full to jest 6? Też 5. 5, okej. Dobra, to próbowałbym jak na razie wspiąć się sam. Mhm. I cicho krzyknąłem jeszcze przed tym Rambar. Znaczy cicho, tak żeby było słychać, nie? Ale Ja- nie, żeby ja się tak- wydrzeć. Ja idę w jego stronę, ale powoli, bo trochę tak przykleiłam się do tych ścian kościoła i patrzę, czy nie ma jakichś ukrytych drzwi, pukając po murku. Bardzo. Dobra, czy ona jakby... To teraz patrzę przy ziemi, ale dalej idę w jego stronę. A ja spróbuję się spiąć przynajmniej ten jakby pierwszy odcinek. No dobrze, no to poprosiłbym, będzie wymagany do tego rzut. Na pewno. Poprosimy Gabriela o zręczność. Ja mam pytanie. Mhm. Czy ja teoretycznie mógłbym się zamienić w wilka? Czy to jest do przeskoczenia przez wilka, czy tylko przez kogoś, kto ma przeciwstawne kciuki? I bardziej dla człowieka. Mhm. No dobrze. To rzucimy na zręczność, mówisz, tak? Mhm. Bo Nie widzę, że chcesz- nie masz żadnego wysportowania, więc... Nie mam. Ostatnio sobie No. powiększyłem o 1. O, Tak. o, to super. No to wysportowanie będzie jeszcze. O, okej, no to fajnie. To 3 kości w takim razie. Mhm. To jest jeden sukces. Okej. Jeden sukces. Troszeczkę za mało. Troszeczkę by się przydało. Jesteś w stanie się wspiąć na ten gzyms, ale byś musiał przeskoczyć troszeczkę kolumnę w momencie, kiedy się też trzymasz, żeby jakby jesteś na winklu, z prawej strony masz tą kolumnę, więc musiałbyś się przeskoczyć i potem jest parapet tego okna, więc byś tak musiał skoczyć w bok, więc to jest trochę za trudne. To ja... Więc próbujesz i ześlizgujesz się razem z kolumną. Momencik, ja chciałbym przerzucić, Aha, no dobrze, dobrze, dobrze. ale zanim Mhm. to zrobię, jak już się zdrapałem chociażby na ten gzyms, chciałbym użyć leki jak piórko. Ty masz 3 głodu. Tak. Nie Aha, możesz przerzucić za tą Kurde, kość. nie mogę. Więc sytuacja, którą opisałem, się stała. No, faktycznie zapomniałem o tym. A wzmocnienie? A nie, bo to... Dobra, to przed. Mniejsze. Dochodzę, myślę, do ciebie. Co robisz? Teoretycznie jest wejście, ale nie dam rady się tam spiąć. Nie ma szans. Podsadź mnie. Usłyszeliście krzyk, Gdzie? dobiegający jakby z serca samej starówki. Dobra, to ja od razu tam biegnę. Ja też. Okej, poprosiłbym was obojga, żeby to ustalić dokładnie, skąd to było. Macie oczywiście, wiadomo, lepszy słuch niż ludzie. Natomiast poproszę was o
rzut na spryt oraz spostrzegawczość. Albo śledztwo. Śledztwo też jest w porządku. Jeden sukces Wendy. Nie jesteś w stanie podać dokładnej lokacji, skąd to było. Wiesz, że bo jednak echo się odbija i ciężko. Mm, 5 sukcesów. no właśnie nie 5, Czemu? bo masz 2 jedynki. No. 2 jedynki liczą się jako 4 nieudane próby. Więc w teorii Mam jeden. Masz 2 jedynki. Więc więc to są 3 sukcesy, bo masz 2 razy po 10, co daje ci 4 sukcesy. Tak. I masz 2 razy po 1, co ci daje 4 porażki. A, dobra, okej, Więc tak. bierzemy pod uwagę tylko inne liczby, więc masz 3 sukcesy, bo masz 9, 6, 6. Tak. Jesteś w stanie powiedzieć, że ten dźwięk dobył się centralnie z rynku Starego Miasta, koło którego niedawno przechodziliście. Był Dobra, jęk jakiejś to- kobiety. Mówię do Wendy za mną i pędzę w tamtą stronę. Wendy chyba włączyła niewidzialność. To tutaj zrobimy sobie chwilową pauzę.